Czym jest dzisiaj data science? Dziedziną nauki, czy praktyki, czy jednym i drugim? Czy rozumiemy, jak działają algorytmy sztucznej inteligencji? Co kryje się w czarnej skrzynce sieci neuronowych? Czy rozumiemy, w jaki sposób algorytmy podają nam informacje, na podstawie których podejmujemy decyzje, na podstawie których działamy? Jakie problemy etyczne sprawia dzisiaj to, w jaki sposób algorytmy nas oglądają lub, mówiąc inaczej, podglądają? Na te i inne tematy rozmawiam z Jakubem Piotrowskim, doświadczonym data scientist, a z wykształcenia również filozofem i founderem w startupie. Serdecznie zapraszam. Z tej strony Maciej Szczerba, witam w kolejnym odcinku Sherpa Search on Tech. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Piotrowski, Head of Artificial Intelligence w Typely, founder w startupie Hiry rekrutacyjnym wykorzystującym sztuczną inteligencję i doświadczony data scientist. A jednocześnie osoba, która studiowała nie tylko informatykę, ale również filozofię i dlatego będziemy poruszać dosyć głębokie tematy. Dzisiaj mam nadzieję, że Was nie przestraszę tym, ale z Kubą się fantastycznie na takie tematy rozmawiam, bo już próbkę mieliśmy. Witam Cię, Kuba, bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i że jesteś dzisiaj z nami. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, cześć i witam wszystkich, miło mi. Kuba, takie pytanie ogólne na początek. Czym jest dzisiaj Twoim zdaniem data science? Czy to jest bardziej nauka, czy to jest bardziej dziedzina jakiejś praktyki? Jakie dziedziny nauki i praktyki Twoim zdaniem data science w sobie integruje? Myślę, że to jest bardzo szeroka dziedzina już teraz, która zaczyna się już gdzieś na pograniczu gdzieś uniwersytetów, gdzie bada się to od właśnie matematyki, statystyki, metod nauczania maszynowego, po tak naprawdę coraz szersze wykorzystanie już w firmach, w korporacjach, ale myślę, że nawet w mniejszych firmach, gdzie wszystkie te metody mają doprowadzać do zbierania odpowiedniego danych, odpowiedniej analizy i potrafienia wyciągania informacji, które pozwalają tak naprawdę podejmować decyzje biznesowe i usprawniać działanie biznesu. Więc teraz jest to taki bardzo interdyscyplinarna już dziedzina, która no i wciąga ludzi trochę z informatyki, trochę z matematyki, trochę ludzi, którzy właśnie zajmują się czysto danymi i przerabiają je. Także bardzo szeroka branża. A trochę ludzi z nauk społecznych również, prawda? Jak najbardziej. A czy dzisiaj wiemy, takie pytanie też może też filozoficzne, bo dzisiaj powiedzmy data science, które jest szumnie nazywane artificial intelligence, tak szczególnie w kontekście hype'u związanego z ChatGPT. A to wszystko są to modele jakieś tam, prawda, które swoją historię już też mają dotyczące danych i użycia tych danych, żebyśmy wyciągali z nich odpowiednie wnioski i żeby po prostu dane same się uczyły i generowały output, mówiąc to ładnie po polsku. Opiera się w dużej mierze na modelu sieci neuronowych. Chyba coraz bardziej. I pytanie właśnie, wracając do początku, pytanie takie filozoficzne. Jest coś takiego jak czarna skrzynka sieci neuronowych. Gdybyś pokrótce opowiedział, duża część pewnie naszych widzów to zna to pojęcie, czym jest czarna skrzynka i czy my ją w ogóle dzisiaj dobrze rozumiemy. Sieci neuronowe, tak? Czy dobrze rozumiemy? Tak, czy rozumiemy sieci neuronowe z perspektywy czarnej skrzynki? Może zacznę od tego, że tak jak mówisz, rzeczywiście coraz bardziej idziemy w stronę sieci neuronowych, coraz głośniej jest o tym.
Chociaż cała dziedzina jakby sztucznej inteligencji wykorzystuje nadal dużo takich prostszych modeli statystycznych, czy jakieś regresje, czy jakieś drzewa decyzyjne. I tam rzeczywiście zrozumienie, zinterpretowanie decyzji tych algorytmów jest dość proste. To znaczy po prostu one są tak skonstruowane, że możemy zobaczyć, dlaczego dana decyzja została podjęta i co jest pewnie super ważne w biznesie i przy wielu innych dziedzinach, gdzie staramy się stosować teraz sztuczną inteligencję. No ale tak jak mówisz, okazało się, że sztuczne sieci neuronowe, zwłaszcza głębokie sztuczne sieci neuronowe, czyli naprawdę duże, które tworzymy, tak jak właśnie ChatGPT, to jest ogromna sieć neuronowa. No okazuje się, że są w stanie pojąć naprawdę duże ilości danych i jesteśmy w stanie zauważyć, że mają różne umiejętności i uczone na pewnych rzeczach potrafią robić coraz więcej i coraz częściej przewyższać nawet nas ludzi w pewnym działaniu. No i teraz jest tak, że no, my dość dobrze rozumiemy, jak działają sieci neuronowe, to znaczy mamy pewien model, jest to tak naprawdę kolejny model statystyczny, w którym reprezentujemy konkretne neurony i mamy tam po prostu wprowadzone aktywacje nieliniowe. Więc tak naprawdę mamy pewną przestrzeń, w której potem optymalizujemy to takim algorytmem backpropagation, który na podstawie danych uczy się szukać optimum w tym wszystkim. Więc matematycznie rozumiemy to bardzo dobrze, jak to działa. Problem pojawia się rzeczywiście na poziomie zrozumienia, co tam się dzieje czasem w środku. Dokładnie o to chodzi. Tak. Czyli tej interpretowalności. Więc mówisz o tej czarnej skrzynce dokładnie, że mamy pewien algorytm uczenia tej sieci neuronowej i rozumiemy matematycznie, co tam się dzieje i wiemy, że podając przykłady tej sieci, czyli na przykład obrazy albo tekst, pewne zadania i ucząc tym algorytmem pewnej optymalizacji, ta sieć zaczyna się sama dostosowywać, czyli te wszystkie wagi, liczby w środku same się dostosowują i możemy oczywiście to zawsze podejrzeć, chociaż właśnie przy dużych modelach zaczyna się pojawiać problem, bo coraz częściej tych parametrów są tam miliardy, więc spojrzenie na suche liczby tak naprawdę nic nam nie daje. I tu pojawia się ta czarna skrzynka, o której wspomniałeś, czyli coś tam się dzieje, są jakieś liczby, przechodzi to przez te nieliniowe funkcje i okazuje się, że ta sieć potrafi na przykład rzeczywiście pojąć język, wyprodukować nam cały poemat albo już nawet artykuł czy książkę już nawet wygenerować. I tak, do końca nie rozumiemy, jaka jest reprezentacja tych pewnych rzeczy. Może chciałbym właśnie wspomnieć o tym, że my ludzie staramy się jakby wziąć pewne rzeczy, pewne interpretacje, które dla nas są jasne, czyli na poziomie obrazu my rozumiemy na przykład, że dana sieć, i takie próby były podejmowane, są zresztą nadal, że na przykład patrzymy, że na pewnych warstwach sieci neuronowych ta sieć uczy się reprezentacji na przykład krawędzi albo rozpoznawać twarze gdzieś tam dalej, więc my wtedy przy obrazach możemy na to spojrzeć. Na poziomie języka jest tak, że no my jako ludzie sami zaczęliśmy badać nasze języki naturalne, czyli zaczęliśmy patrzeć na słowa, pewne konstrukcje, pewne wzorce, zaczęliśmy tworzyć gramatyki, zaczęliśmy patrzeć na pewne zależności. No i tak się uczymy, tak naprawdę sami dopiero w szkole w którymś tam wieku zaczynamy się uczyć pewnego języka, którego już używamy naturalnie. No i tutaj tak samo próba zrozumienia tego, co sieć reprezentuje na danej warstwie, gdzieś w środku, jeśli chodzi o język, może być dla nas kompletnie niejasna. Możemy spojrzeć tam na jakieś warstwy, ale nadal może nam to kompletnie nic nie powiedzieć, więc tak, takie duże modele statystyczne, które mimo tego, że wiemy jak działają, często nie rozumiemy, co tam się dzieje w środku. Te modele są włączane obecnie do wyszukiwarek. Jakieś około 3 tygodni temu był wielki hype, tak? To był chyba nawet tam dokładnie gdzieś 8 luty, pamiętam, kiedy Microsoft, który zainwestował w OpenAI, firmę twórcę ChatGPT, pokazał, że ChatGPT jest włączony do wyszukiwarki Microsoftowej Binga. I mamy sytuację, kiedy informacje, które dostajemy z wyszukiwarki, nie są oparte o algorytm, który znamy. Google był na początku stworzony w ten sposób, cała koncepcja Google'a, że to, co nam się pojawia, to są strony, do których jest najwięcej linków.
Do dzisiaj zresztą Google utrzymuje, że ten algorytm, tak zwany PageRank, funkcjonuje nie wiadomo tak naprawdę, tak? Myślę, że wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, jak funkcjonuje algorytm Google, bo ma to ogromną wartość komercyjną. Natomiast tutaj sieć neuronowa i czarna skrzynka w Bingu, wspieranym przez ChatGPT, dostarcza nam odpowiedzi na pytania, które w wyszukiwarce zadajemy, dostarcza nam informacje. Czyli algorytm, którego nie rozumiemy, dostarcza nam informacje, co wpływa na nasze poznanie, co na końcu w ogóle wpływa na naszą świadomość. Jak byś się do tego odniósł? Przeraża cię to? Czasem jak za bardzo się zagłębię i tak odpalę tą swoją filozoficzną część i pomyślę, to trochę mnie przeraża, ale z drugiej strony ja jestem dość mocnym optymistą, takim rzeczywiście i wierzę, że da się wprowadzać rzeczy stopniowo, małymi krokami. Zresztą jak patrzę, to jak się zachowują firmy typu OpenAI, czy jakieś działy machine learningowe właśnie z Google'a, czy z Mety, z Facebooka, no to tam to podejście jest, podoba mi się i jest właśnie takie stopniowe. Na przykład podjąłeś tutaj dobry temat, znaczy bardzo też ciekawy i według mnie ważny, że na przykład nie wiemy, jak działa algorytm do końca na przykład Google'a i nie wiemy, jak działają pewne algorytmy, które wpływają na to, jakie treści nam są podsyłane. Te tematy się przewijały przez Twittera i Facebooka. I teraz na przykład podejście ostatnio, to dosłownie też parę dni temu grupa z Mety, czyli z Facebooka wypuściła nowy model językowy, który jest konkurencyjny, podobno tam w rankingach wychodzi już nawet lepiej od modelu GPT od OpenAI. No i ich podejście jest takie, że oczywiście wypuścili artykuł i napisali, jakimi metodami uczyli, wypuścili skrypty, opisali dokładnie zbiory danych, na których to uczyli, no i napisali, że każdy może się zgłosić, powiedzieć z jakiej jest firmy albo czy jest z jakiegoś uniwersytetu i może odtwarzać te pewne badania. I tutaj koncepcja jest taka, że udostępniamy nasze algorytmy, udostępniamy pewne metody, z jakimi to wykonaliśmy, żeby inne grupy badawcze mogły spróbować odtworzyć i badać też w pewien sposób, w jaki to działa. I to podejście myślę, że byłoby świetne, jakby każda firma trzymała, bo tak jak mówisz, jeśli mamy czarną skrzynkę i nie wiemy do końca, jak ona działa i samo OpenAI mówiło, że może ja tylko pokrótce powiem, no bo tak naprawdę te duże modele językowe są uczone w taki sposób, że mają przewidywać następne słowo, w dużym skrócie. I nagle się okazuje, że przez samą taką próbę uczenia tego modelu językowego, on nabiera pewnych właściwości, przy których rozumie język albo jest w stanie generować tekst. Więc już OpenAI mówiło, że my nie do końca rozumiemy, jakie ten model ma jeszcze możliwości, dlatego udostępniamy go publicznie, żeby ludzie mogli testować w jakimś bezpiecznym środowisku, jeszcze pewnym sprawdzonym. No i teraz rozumiem, że czas leci i konkurencja gdzieś goni, bo tak jak Microsoft wyszedł i powiedział, wprowadzamy nową wyszukiwarkę, no to wiemy, że to brzmi marketingowo świetnie. Tak, od razu Google powiedział, że również dołączy model językowy do wyszukiwarki. Chińczycy, tak, z Baidu też to powiedzieli. Dokładnie, więc nagle zaczyna się wyścig. Widzimy jak zawsze, więc mamy. I to jest według mnie no to takie zderzenie tych dwóch światów, jednego takiego bardzo naukowego podejścia, przy którym chcemy reprodukować wyniki i sprawdzać rzeczy i rzeczywiście weryfikować, jak działa, a z drugiej strony jest biznes, który goni, bo prawda też jest taka, że jeśli nagle wejdzie Microsoft ze swoją wyszukiwarką, która no, będzie działać o niebo lepiej i będziemy mogli sobie tam gadać z chatbotem, no to wyprzedają wszystkich i zgarniają dużą część potężnego rynku. Więc no myślę, że tu teraz czekają nas ciekawe czasy i to naprawdę będzie się szybko działo. Mam nadzieję, że nie za szybko i jednak będzie ta okazja, żeby zweryfikować, dlaczego nam są podsyłane pewne wyniki, dlaczego są pokazywane, żeby była próba zrozumienia, dlaczego widzimy to, co widzimy. Bo jeśli obudzimy się w świecie, w którym przeskoczymy gdzieś tam kolejny krok, nie rozumiejąc za bardzo, co się dzieje, właśnie mając tą czarną skrzynkę po środku, która wypluwa nam pewne wyniki albo mówi rzeczy,
no to myślę, że możemy mieć duże kłopoty tak naprawdę. Zaczynamy żyć w takim trochę strasznym filmie science fiction, w jakimś Trochę tak. w ekstremalnym jakimś wydaniu. A jakie w ogóle twoim zdaniem, tak, bo o tym chciałem porozmawiać, jako i z data scientist, i z filozofem, problemy etyczne generuje AI. Mówi się sporo o regulacji. Zacznijmy może od samochodów autonomicznych. No, myślę, że generuje całą masę. Ja pamiętam, mnie ten temat szczególnie, znaczy bardzo mnie ciekawi, właśnie z tych moich gdzieś tutaj zakus filozoficznych i tematy etyczne są dla mnie bardzo interesujące, bo e, tak mamy eksperyment wagonika, który jest pewnie dość znany, gdzie to jest taki eksperyment myślowy, w którym się zastanawiamy rzeczywiście. On jest taki przedstawiony, jeżeli mamy tam podjąć pewną decyzję z wagonikiem, to kogo ocalimy, kogo tam byśmy poświęcili. No i rzeczywiście pojawia się taki problem, kiedy no, samochód miałby podjąć decyzję, czy, nie wiem, ocalić starszą osobę, czy jakąś młodą, czy kogoś na wózku, czy no właśnie musiałby podjąć decyzję, w której no jest pewna etyczna decyzja i na przykład nie ma wyjścia, bo i tak samochód się gdzieś rozbije. Zastanawiam się, co w przypadku, jak nie wiem, samochód stwierdzi, że w ogóle nie lubi ludzi i mamy jakiegoś terminatora wtedy, który wszystkich rozjeżdża. E, ale tak, myślę, że pierwszy taki punkt styku problemów etycznych pojawia się już na poziomie głównie maszyn, które mają algorytmy, które muszą czymś decydować autonomicznie, bo jeśli jesteśmy w stanie wprowadzić pewne urządzenie typu, nie wiem, na przykład w opiece zdrowotnej, gdzie nadal jest na przykład finalnie osoba decyzyjna, jest lekarz, jest jakiś chirurg, który tylko używa pewnego narzędzia, pewnego algorytmu, ale nadal finalna decyzja należy do człowieka, no to wciąż wiemy, że ten człowiek podejmuje odpowiedzialność za tą decyzję. Problem się pojawia, kiedy maszyna, przy której nikt nie jeździ i nie ma tam kierowcy, wydarzy się wypadek, kogo pociągnąć do odpowiedzialności? Czy całe firmy, która produkowała samochód, czy nie wiem, twórca algorytmu, może programistów, albo ludzi, którzy udostępnili dane. No jest to duży temat i wiem, że duże korporacje, tak jak trochę zaczęliśmy początkową rozmowę, zatrudniają osoby nie tylko już od technologii, ale też osoby od nauk społecznych, właśnie osoby zajmujące się tematami etycznymi, zajmujące się prawem. Myślę, że tutaj w tematach etycznych i prawnych jest tutaj potrzeba zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin, nie tylko właśnie data scientistów czy programistów, ale również osób i polityków, i prawników, i filozofów, i socjologów, i osób, które byłyby w stanie razem współpracować i pozastanawiać się nad problemami, jak to prawnie i etycznie rozwiązać. AI jest wykorzystywane też w przemyśle zbrojeniowym. Zaczynamy mieć nie tylko autonomiczne samochody, ale autonomiczną broń. Szczególnie teraz ten konflikt na Ukrainie czytałem, wojna w Ukrainie pokazuje, że bardzo wiele małych startupów, które siedziały na pograniczu robotyki i AI ukraińskich, przerzuciło się na robienie software'u dla armii, tak? Już nawet nie z przyczyn biznesowych, tylko z przyczyn zwykłych ludzkich, patriotycznych, obrony kraju. No i tutaj jakby gdzieś okazuje się, że małe nawet firmy mogą w tym obszarze dużo zdziałać, nie potrzebując jakichś wielkich setów danych. Tutaj jest mi trudno to komentować, tak? Ale mamy chyba pierwszą wojnę, która pokazuje tak duży udział dronów. Oczywiście był ten konflikt Armenia-Azerbejdżan, który był pierwszym takim konfliktem dronowym, wojną dronową, ale wchodzimy w erę autonomicznej wojny. Jakbyś się do tego trochę odniósł tutaj ze swojej strony, bo to generuje już wielkie, wielkie problemy. Szczerze, No, jest to chyba temat, który mnie bardziej przeraża, jak o nim myślę, bo wiemy, to nie ma tak, że technologia jest zła albo dobra. Kiedy
wprowadzamy pewne rozwiązania, to tak naprawdę wykorzystanie tego przez nas ludzi sprawia, czy coś jest dobre, czy złe. Samo stworzenie czegoś jeszcze tego nie czyni. I teraz na przykład dobry przykład podajesz właśnie wojny i dronów, bo tak jak właśnie słyszałem, że na Ukrainie właśnie sprytnie używają takich małych dronów, które nie były przeznaczone do wykorzystania wojskowego, tylko tak naprawdę zaczęli brać jakieś małe drony, dołączać jakieś ładunki wybuchowe, no i my mamy broń nagle, czyli coś, co nie było przez twórców początkowo planowane, do takiego wykorzystania jest wykorzystywane. No i to samo może się wydarzyć z każdą inną technologią, od jakichś właśnie dużych modeli po, no możemy sobie wyobrazić, że teraz już tak naprawdę wszystkie, tak jak mówisz, małe firmy są w stanie wykorzystywać nawet bez dużych datasetów. Mamy masę dużych modeli, które na przykład są w stanie rozpoznawać obraz świetnie, rozpoznawać właśnie ludzi, albo i można sobie je po prostu ściągnąć, zaaplikować, używać w jakiejś własnej infrastrukturze i my mamy nagle jakieś własne rozwiązanie, które można, jeśli chcemy wykorzystać, właśnie nawet na wojnie. Więc no, pytanie, czy da się to jakoś kontrolować? Możemy pewnie rzeczywiście przy jak każdym rozwiązaniu próbować to prawnie rozwiązywać i, i wprowadzać jakieś regulacje, ale no, tak naprawdę teraz zazwyczaj rozwiązania wyprzedzają wprowadzane regulacje. No mam nadzieję, To że będzie prawda. jakkolwiek kontrolowane. Ym, Czy sztuczna inteligencja jest w stanie odczytać nasze uczucia? Myślę, że Myślę, że tak. Znaczy, już nawet były algorytmy, które badały z naszej twarzy i były w stanie rozpoznawać. Było takie ciekawe badanie, były w stanie rozpoznać nasze poglądy polityczne z twarzy, co było bardzo ciekawe, bo myśleliśmy, jak? No ale okazywało się, że jakieś takie bardzo małe wzorce, które się gdzieś pojawiały w zależności od tego, jak ktoś wyglądał, czy się uśmiechał, czy nie, jak się zachowywał. Okazywało się, że jest w stanie wskazać na tego typu rzeczy, więc myślę, że rozpoznawanie emocji no jest dość skomplikowane, w sensie dużo rzeczy musi być tutaj wzięte pod uwagę. No, my patrzymy na własne twarze, patrzymy na pewne zachowanie całego ciała, ale też ton głosu. My jako ludzie zwracamy uwagę na wiele rzeczy, ale jak sobie pomyślimy, wszystkie te dziedziny się świetnie rozwijają w sztucznej inteligencji, bo jesteśmy w stanie i teraz już i rozpoznawać to, co ktoś mówi. Ja jeszcze się zajmowałem kiedyś właśnie tym, że się patrzyło na przykład na to, jaki jest ton głosu, patrzyło się na akcent ludzi, więc te wszystkie algorytmy są. Często wystarczy tak naprawdę poskładać puzzle i mamy rozwiązanie, które jest w stanie patrzeć na wiele aspektów i używać ich właśnie choćby do rozpoznawania emocji. Jest takie rozwiązanie, pani profesor z MIT, Rosalind Picard, a nie pamiętam jakiej firma się nazywa, ale jest to odczytywanie emocji przez zwykłą kamerę z laptopa, która ma tak wysoką rozdzielczość, że widzi takie odwzorowania koloru na naszej twarzy, której my nie widzimy jako ludzie. O, czyli ma jeszcze więcej informacji. Tak. Gdzieś tam oglądałem jej wywiad z Lexem Friedmanem i powiedziała, że nie powie, jak działa ta technologia, tak? Bo to jest jakby jej jakiś wynalazek, który jest skomercjalizowany, ale taka technologia istnieje i jest przez duże korporacje kupowana. Czyli sieć sklepów, nie wiem, załóżmy odzieżowych, duża, żeby tu nie rzucać nazw, ale tak przykładowo zupełnie taki H&M jest w stanie rozpoznawać po prostu poprzez emisję reklam odpowiednio dopasowanych, czy ktoś jest w złym nastroju i musi sobie nastrój poprawić. Mhm. I po prostu pójść i sobie coś kupić, jakiś ciuch, żeby się rozweselić. O producentach czekolady to nie mówię, tak? Rozmawialiśmy offline, że lubię. Ale tak, takie technologie istnieją również. No, myślę, że to takie
coraz lepsze analizowanie nas jest, no, doprowadza do sytuacji, w której rzeczywiście marketingowo są w stanie rzeczy być coraz lepiej do nas dostosowywane. No, mamy też walkę, wchodzi dużo regulacji na temat zarządzania naszymi danymi. Myślę, że fajnie, że się to rozwija i idzie to w tą stronę, no bo wiemy, że dużo ludzi się martwi o teraz wykorzystanie własnych gdzieś informacji, gdzie one są upowszechniane i tak dalej. Myślę, że nie ma nic złego w tym, że produkujemy pewne dane i są one gdzieś w jakiś sposób nawet zbierane i wykorzystywane, bo często o to chodzi tak naprawdę. Ten algorytm ma nam często pomóc. Ale myślę, że też właśnie warto, żebyśmy my mogli podjąć decyzję, że jeśli dana firma posiada jakieś pewne informacje, na co teraz nam tam GDPR pozwala na szczęście, i chcielibyśmy, żeby pewna firma nie posiadała o nas danych, no to dobrze, jeśli właśnie możemy je gdzieś usunąć stamtąd. No, ale pewnie będziemy iść w tą stronę. Te wszystkie firmy, wszystkie urządzenia, wszystkie rzeczy będą coraz więcej danych o nas zbierać i nawet jeśli w danym czasie one nie były w stanie być zinterpretowane, no to cały data science na tym polega, żeby nawet gdzieś zebrać dane i później móc je w jakikolwiek sposób zinterpretować i no, wykorzystać zazwyczaj do jakiejś właśnie decyzji biznesowej, czyli pewnie często nam coś sprzedać. Gorzej, jeżeli jest to wykorzystywane na przykład przez polityków do manipulacji, ale to jest. Mam nadzieję, że do tego czasu będzie to uregulowane. Na pewno trwają na poziomie europejskim prace nad regulacją podobną do GDPR i jeżeli chodzi o AI. Te regulacje są w ogóle globalnie. W Chinach, gdzie jest zupełnie inna polityka, tak? Albo wydaje się, że w Chinach w ogóle nie ma kontroli nad danymi. To jest kontrowersyjne, bo są. Nie znam się na prawie chińskim, ale rozmawiałem tutaj też z rozmówcami, którzy twierdzą, że regulacje takie w Chinach jednak istnieją. Każda treść wygenerowana we współpracy z AI, czyli tak zwana AI-enabled, tak, musi mieć hologram w internecie. Tak? W warunkach chińskich jest to możliwe, bo się odgrodzili od świata. Ale tak to jest. W Ameryce też są już jakby regulacje planowane, chyba nawet w Kalifornii coś jest, ale tutaj nie chcę przekłamywać. Kalifornia chyba pierwsza wzięła i zaczęła wprowadzać rzeczywiście jakieś regulacje. No jak zawsze widać, pierwsze się rzeczy dzieją, później się prawo i gdzieś nasze regulacje dostosowują do tego. Dokładnie, prawo zawsze się spóźnia, ale taka jest jego natura. Zmieniając temat, granice tak naszego języka są granicami naszego poznania. To jest cytat z Wittgensteina, chyba się nie pomyliłem. E, więc twoje doświadczenie też z punktu widzenia filozoficznego, z NLP, z Natural Language Processing, przetwarzaniem języka naturalnego. Gdzie zmierzamy w kontekście też czata GPT i jak daleko sztuczne generowanie języka może pójść? Tutaj dużo takich dywagacji w świecie sztucznej inteligencji było na poziomie, czy tworzenie coraz większych sieci neuronowych, coraz większych modeli doprowadzi w końcu do pewnego przełomu, w którym ta sieć dojdziemy do tego poziomu AGI, czyli tam Artificial General Intelligence, czyli że ten model jest w stanie nagle wykonywać więcej rzeczy, może nabierze samoświadomości. Z drugiej strony jest właśnie no, choćby jakby Jan LeCun, który mówi, że to nie jest tak, że możemy powiększać w nieskończoność te modele, potrzebujemy pewnej reprezentacji świata, kilku złożeniom modeli, jakby jest to dużo bardziej skomplikowane. Ja chyba jestem trochę po tej stronie Jana LeCuna, czyli i tu odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to doprowadzimy do pewnego momentu w analizie języka i generowania, który już ChatGPT pokazuje, jak to jest świetne, w której myślę, że będziemy w stanie mieć modele, które będą rozumieć koncepcję języka i to wielu języków, będą świetnie tłumaczyć, będą w stanie właśnie pisać artykuły. Myślę, że będą nas wspomagać tak naprawdę w codziennej pracy i to od jakiegoś copywritingu po pisanie maili, po też mnie bardzo ciekawi temat edukacji, na przykład pisanie wypracowań. Więc myślę, że no, czeka nas spora rewolucja na wielu poziomach, bo tak naprawdę to wspomaganie w pisaniu
wpłynie na wiele dziedzin naszego życia i myślę, że no, duża odpowiedzialność tu też właśnie wielu osób z wielu zakresów, na przykład wychowawców, nauczycieli, żeby zrozumieć, co ta technologia może przynieść, jak dostosować metody nauczania, jak potem dostosować metody pracy, na ile zmienią się nasze różne zawody. Więc myślę, że tu to wsparcie będzie duże i poza tym myślę, że niedługo jeszcze modele zaczną, bo teraz na razie jest tak, że te modele są uczone na pewnych danych, tam na przykład ChatGPT jest nauczony na danych do 2021 roku, gdzie na przełomie, ale już nawet Meta prowadziła badania na temat takich modeli, które się nazywają Wizard of Internet, które są w stanie raz tworzyć i pisać, ale też są w stanie odpytywać internet o pewne informacje, czyli na dzień dzisiejszy jak zapytamy ChatGPT, no nie wiem, gdzieś odbywa jakiś najbliższy koncert w mojej okolicy, no to on nie jest w stanie sprawdzić, ale taki już model, który byłby w stanie na przykład zadać pytanie, odpytać wyszukiwarkę, zinterpretować to w jakiś sposób, mógłby nam odpowiedzieć. W tą stronę myślę, że to pójdzie jeszcze bardziej, że te modele będą mogły odpytywać internet, będą coraz bardziej poprawne i nie będą halucynować, jak to się mówi tu w dziedzinie NLP, ponieważ teraz te modele przez halucynację rozumiemy, że mówią nieprawdę, bardzo pewne są pewnych informacji, ale no niestety nie jest to zgodne z faktami. Myślę, że w tą stronę będzie teraz dużo badań iść, żeby te modele były poprawne. No i oczywiście cała działka, która jest bardzo ważna i powoduje wiele problemów dla firm, czyli wszystkie stronniczości, które mam zapisane w tych modelach, wszystkie uprzedzenia, nie mówiąc o momentach, w których model tak naprawdę zaczyna nas obrażać albo zaczyna zachowywać się w To jakiś... już chyba ChatGPT zrobił, teraz coś tam na dniach takiego czytałem, ale to tak, to jest klasyczny Tak, taki przykład, który wychwytują dziennikarze, no bo to się świetnie klika. dokładnie. To każdy teraz robi jakieś testy, żeby rzeczywiście zmusić ten model na przykład do pewnego zachowania takiego niewłaściwego. Widziałem, już nawet gdzieś oglądałem, tak rzeczywiście chyba jakiś dziennikarz zaczął tak rozmawiać z modelem, żeby doprowadzić go do momentu, w którym on zaczął używać takich złych emotikonów i tak naprawdę zaczął się zachowywać jak taka bardzo zła, niezbyt emocjonalnie rozwinięta osoba. ChatGPT tak naprawdę jest dosyć prostym modelem. Popraw mnie, jeżeli ja się mylę, bo nie jestem data scientistem, nie jestem naukowcem, ale tak, no to jest model gdzieś tam, który jest tak jak ja mam w mojej świadomości, jest dosyć stary, gdzieś mocno sfine-tunowany i no, na ogromnych danych wytrenowany, ale chodzi o to, że to jest dobieranie cały czas kolejnego słowa. A rozmawialiśmy o jakby pewnego rodzaju świadomości modeli językowych, że to w tym kierunku pójdzie. Dla naszych widzów AGI to jest pewien jakiś taki ideał, do którego dąży nauka sztucznej inteligencji, też pytanie, czy dąży, ale sytuacja, kiedy mamy model, który posiada cechy natury ludzkiej, jeżeli chodzi o inteligencję, i tu znowu jest spór akademicki, ale można chyba powiedzieć, że chodzi o to, że ten model posiada świadomość, bo to jest chyba to, co różni człowieka od rzeczy, czy też od zwierząt. Nie wiem, czy wszystkie zwierzęta, chyba tylko niektóre mają świadomość, na pewno to wyżej rozwinięte ssaki. O ile, nie wiem, już nie chcę wchodzić w takie rzeczy. Ale tak, wracając do modeli językowych, nie wiem, popraw mnie, jeżeli powiedziałem jakieś bzdury teraz, jeżeli chodzi o ChatGPT. A druga rzecz to, czy jakiś rodzaj świadomości model językowy może za naszego życia osiągnąć? No, myślę, że właśnie jest poprawnie to, co powiedziałeś, znaczy wykorzystywane są takie jakieś najnowsze architektury sieci neuronowych, właśnie jest ta architektura nazywa się Transformers, która została parę lat temu opracowana. No ale jest to sama pewna formuła architektury, więc nie jest to jakiś taki przełom, który byśmy mogli pomyśleć właśnie, że mógłby doprowadzić do osiągnięcia świadomości. No, mamy to odwieczny problem tak naprawdę na temat świadomości, bo i Kartezjusz powiedział myślę, więc jestem. Pytanie, czy
taki algorytm już myśli, więc może też jest i w takiej rozumieniu Kartezjusza posiada świadomość. No, mieliśmy przykład tam modelu od Google'a, gdzie pracownik, który z nim rozmawiał, nagle też nabrał przeczucia, że rozmawia z czującą osobą. No myślę, że Było o tym głośno, tak? Na jesieni bardzo. głośno. No nie, myślę, że nie. To algorytmy teraz, te sieci neuronowe na tym poziomie nie posiadają świadomości. Jest to dużo bardziej skomplikowane u nas samych. Myślę, że sam temat świadomości jest dla nas nieodgadniony jeszcze i jeszcze trochę nas czeka w tym badań, ale no, tak jak już powiedziałem, w moim rozumieniu samo powiększanie sieci i wrzucanie tam tekstu, uczenie na pewnych rzeczach, mimo że to się naprawdę zaczyna posiadać pewne niesamowite umiejętności, nie jest to świadomość, nie jest to algorytm, któremu jeśli nie podamy pewnego właśnie prompta, nie zapytamy go o coś, to nie jest tak, że on sobie siedzi i rozmyśla nad własnym bytem może i generuje sobie gdzieś tam myśli. Jest to raczej za każdym razem pewien przepływ informacji przez tą sieć neuronową, która ma coś produkować dokładnie w sposób, który zaprojektowaliśmy inżyniersko. Ostatnie z abstrakcyjnych pytań, ale najbardziej abstrakcyjne w naszej dyskusji. A czy za naszego życia zrozumiemy, czym jest świadomość, twoim zdaniem? Bardzo bym chciał. Myślę, że takie badania z wielu dziedzin, bo myślę, że teraz coraz częściej te interdyscyplinarne dziedziny coraz częściej się łączą i to jest super, bo i neurobiologia wpływa na to, jakie są prowadzone badania w ramach sztucznej inteligencji i jest jeszcze wpływ pewnie psychologów i właśnie tak mówimy różnych nauk. Myślę, że są duże wysiłki i często się okazuje, że przełom w jednej dziedzinie wpływa na drugi. Więc jeśli mogę tak na okrętkę odpowiedzieć, myślę, że nie zrozumiemy do końca, ale myślę, że się przybliżymy. Więc gdzieś w jakimś takim naszym poczuciu i rozumienia, w którą stronę możemy z tym iść, albo czym mógłby być ten dziwny wytwór, to gdzieś się zbliżymy. Ale z drugiej strony nie mam z tym problemu, bo myślę, że ta niewiedza nas mocno napędza zawsze i to jest to, co nas pcha w odkrywanie i budzi ogromną fascynację. Może ja nawet nie chciałbym tego zrozumieć. To myślę, że jest uczciwa odpowiedź, która... Ja może też, tak naprawdę. Myślę, że ta lekka zagadka, która jest gdzieś na końcu, pewnie na końcu ten super sztuczna inteligencja udzieli nam odpowiedzi o treści 42 i będziemy próbować zrozumieć, o co chodzi, więc... Przechodząc teraz do gdzieś tam mocno na ziemię. Czym jest Hiry? Czy mógłbyś nam opowiedzieć o twoim startupie? Oczywiście, więc tak w jednym zdaniu Hiry jest metodą selekcji, rekrutacji opartą na dowodach, na badaniach, z takim marketplace'em, czyli rynkiem, w którym mamy jedną i drugą stronę i to jest wspomagane sztuczną inteligencją. Bo może powiem trochę o problemie, skąd to się Jasne. wzięło, dosłownie w 2 zdaniach. Więcej niż w 2 zdaniach, prosimy. Cieszę się. No to pomyślałem ze strony na przykład pracownika, jak zaczynamy szukać pracy, no to podejmujemy gdzieś, musimy stworzyć sobie CV, musimy zaktualizować pewne dane o sobie, później musimy wejść, przefiltrować tak naprawdę 60 000 ofert pracy na jakichś stronach z jobboardami. Musimy wiedzieć tak naprawdę, czego szukamy, na jakim stanowisku chcemy pracować. Z tego wybierzemy pewnie 60, roześlemy tam gdzieś swoją aplikację do 50, na połowę nam nie odpowiedzą, no i później gdzieś dostajemy i mamy już dość tak naprawdę po tym całym czasie przeszukiwania. Z drugiej strony, jak jesteśmy pracodawcą, to jest bardzo podobnie. Chcemy znaleźć pracownika na dane stanowisko, spisujemy pewną ofertę pracy, ona tam po tygodniu trafia do ludzi, którzy na to gdzieś tam wyszukali, wysyłają nam 100 aplikacji, połowa z nich w ogóle nie pasuje, no i też tak naprawdę pracownicy, rekruterzy mają dość. I ja jak wszedłem w tą całą branżę zatrudniania i rekrutacji, no to zadałem sobie pytanie, czym w ogóle jest stanowisko pracy i też chyba ta moja strona filozoficzna się odzywa, bo zastanawiam się, dlaczego tak naprawdę współcześnie na przykład określamy stanowiska po nazwach, które są dość nieprecyzyjne, czyli no teraz mam coś wpisane na przykład na LinkedInie i wiem, że na przykład Head of Artificial Intelligence to
ta sama nazwa ma mówić o pewnych moich umiejętnościach, które ja posiadam, ale jest to bardzo nieprecyzyjne i teraz każda osoba, która chce wejść i na przykład sobie wyobrażam, że ma pewne umiejętności, czyli potrafi A, B, C i D i taka osoba, która na przykład czegoś się uczyła, potem się czegoś nauczyła w pracy, jeszcze na przykład zrobi jakiś kurs, się na przykład może często zastanawiać, na jakim ja stanowisku tak naprawdę chcę pracować, albo na jakie stanowisko się nadaje. I taka osoba musi wiedzieć, jak to stanowisko się nazywa i tak tego zacząć szukać. Więc nasze podejście miało być odwróceniem tego, miało być właśnie wyeliminowaniem CV, wyeliminowaniem takiego spisywania rzeczy i właśnie prowadzeniem algorytmów, które są w stanie analizować z jednej strony wszystkie oferty pracy, które są, właśnie w sposób taki opisowy, gdzie są zdefiniowane przez pewne umiejętności. Czyli ja na przykład wiedząc, że potrzebuję kogoś na stanowisko gdzieś w mojej kawiarni, to wiem, że ta osoba musi na przykład obsługiwać ekspres kolbowy, musi, nie wiem, obsługiwać kasę, musi posiadać pewien zestaw umiejętności i to mi definiuje moje stanowisko pracy, to mi definiuje tego pracownika, którego potrzebuję, nie nazwa tego. No i z drugiej strony przychodzi osoba, która by była w stanie powiedzieć, potrafię to i ten algorytm już byłby w stanie patrzeć po wszystkich ofertach pracy, powiedzieć, OK, no to pasujesz pod to stanowisko albo pod to. Nie patrzeć na nazwę, tylko powiedzieć, słuchaj, jest tutaj stanowiska, na których dokładnie twoje wymagania są, twoje umiejętności są potrzebne. To zaczęło w ogóle prowadzić dalej, bo tak naprawdę pomaga to tworzyć takiego asystenta kariery, który nie tylko podpowie nam pracę, ale powie nam na przykład, czego warto się nauczyć. Bo się na przykład, ponieważ wiemy, co się dzieje na rynku pracy, możemy powiedzieć, słuchaj, zrób kurs z tego albo naucz się tej umiejętności, będziesz zarabiał tam X pieniędzy więcej. Więc potencjał, myślę, w analizie danych właśnie o ofertach pracy, ale też umiejętnościach pracowników jest ogromny, bo pozwala nam nie tylko znajdować ludziom pracę, ale pozwala nam też pchać cały rynek w taką stronę, w której ktoś mógłby się nauczyć czegoś, mógłby mówić ludziom, z czego warto się edukować, już na poziomie na przykład wcześniejszym. Ile mamy osób młodych, które tak naprawdę zastanawiają się już na poziomie kończenia szkoły średniej, na jakie studia iść, albo czym by się chciały zajmować w życiu. No myślę, że problemów tutaj jest dużo do rozwiązania. W korporacjach problem upskillingu, reskillingu, jak to się ładnie po polsku nazywa, jest ogromny obecnie, więc wydaje mi się to bardzo ciekawym rozwiązaniem. I tak się zastanawiam, ja jestem od 15 lat przedsiębiorcą w branży rekrutacyjnej. Czy to zagraża mojej branży i takim ludziom jak ja, ale myślę, że nie. Myślę, że to jest właśnie bardzo fajne uzupełnienie, bo szczególnie dzisiaj w czasach, kiedy jest tendencja do wymyślania takich fikuśnych nazw, typu tam Chief Happiness Officer, a to jest HR-owiec i tak dalej. Dokładnie. No tak jak mówisz, ja myślę, że tego typu technologie nie odbierają pracy i nie mają zastępować, mają być pewnym narzędziem, które jest wykorzystywane i pozwala pewne repetytywne zadania ściągnąć z danej osoby, pozwalać jej przenieść ten swój ciężar i wysiłek na właśnie bardziej kreatywne rzeczy, na tą rozmowę już z człowiekiem, na pewną weryfikację już rzeczy, na usprawnienie całego procesu i tam przeniesienie tego wysiłku. Więc myślę, że raz jest to usprawnienie całego procesu, dwa jest to właśnie dla ludzi nawet ciekawsze, bo nagle nie musi ktoś siedzieć i przeglądać tam 100 CV-ek i decydować i czytać tego, tylko może tak naprawdę dostać już pewną wyselekcjonowaną rzecz i podjąć już rozmowę na przykład z kandydatem. Bardzo fajnie to brzmi. Cieszę się. Heidi, generalnie wszystkim tutaj z branży rekrutacyjnej polecam zajrzeć. Kuba, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję pięknie. Była może dosyć wysokopoziomowa, ale pewnie dla naszych widzów i słuchaczy była też dosyć przejmująca, mam tak nadzieję, i pobudzająca jednocześnie do myślenia. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mam nadzieję, że do zobaczenia na tym kanale. Mam nadzieję, że zostawiamy chociaż jakąś nutkę optymizmu z tego wszystkiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Myślę, że w ogóle było to optymistyczne, wbrew pozorom. Nie, wbrew pozorom. Nie byliśmy Doktor Doom. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jakub Piotrowski. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy.
Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.